Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, w jak prosty i szybki sposób wymienić, wymontować silnik w pralce Frani SHL. Tak naprawdę jest to dosyć prosta czynność i myślę, że nikt z Was na pewno jeszcze z tym pralnikiem nie będzie miał z tym żadnych problemów. Jeśli chodzi o tą praleczkę, odwracamy sobie na drugą stronę. Tutaj u samej góry widzimy, potrzebujemy płaskiego śrubokręta, tutaj najlepiej dość długiego, i odkręcamy sobie wkręt w tym miejscu. O, już mamy, bardzo szybko. W tym przypadku widzę, została zastosowana zasłonka jakaś tekturowa, widzę, plastikowa, w innych przypadkach była metalowa. I też troszkę inna wersja kolorystyczna. W tym przypadku jest to pralka Frania SHL z 1987 roku w kolorze białym. W 1984 roku posiadam Franię w kolorze srebrnym. Bardzo fajne, mam tutaj klucze płaskie z grzechotką, takie Wam też również polecam. W tym przypadku jest połączony kondensator z silnikiem. Czasem jest tak, że jest odłączony. Tutaj na samym dole widzimy kolejny uchwyt, tutaj kolejne wycięcie, więc to musimy oczywiście odłączyć razem, odkręcić razem wraz tutaj z kondensatorem. Odpinamy sobie wszystkie wtyczki z naszego silnika. Tu naprawdę jest bardzo prosto. Za chwilę sobie zobaczycie, że naprawdę tutaj nie potrzeba filozofii, tylko wystarczy płaski klucz 13 i śrubokręt płaski, dość solidny, nieuszkodzony i dość tutaj szeroki. Odkręcamy sobie nakrętkę 13 mm z jednej strony, wyciągamy sobie podkładkę, gumę mocującą i pod gumą mocującą widzimy kolejną blaszkę, która tutaj nam tutaj oddziela pierwszą od drugiego mocowania, które tutaj jest. Widzimy kolejna guma na kondensatorze i śruba tutaj mocująca, skręcająca. Ja tutaj od razu Wam dopowiem jeszcze przy okazji, że ja nie jestem takim mechanikiem od Frani, po prostu musiałem sobie po prostu wymienić kondensatory w pralkach Franiach SHL. No i tak pomyślałem sobie, bo czasem tak działam, że pomogę Wam również, gdyby ktoś po prostu potrzebował pomocy i wyszukiwał po prostu podobne informacje na temat wymiana na przykład silnika w Frani, wymiana kondensatora, wymiana paska kinowego i innych elementów w pralce Frani SHL. I też jest ułożenie na kabli, jak podłączyć i tak dalej. W tym filmiku myślę, że wszystkie Wasze pytania tutaj zostaną na pewno rozwiązane. No i dobra, odkręcamy sobie kolejną tutaj śrubeczkę 13 mm i tu widzimy, jest również podobnie, tu jest nakładka, śruba odkręcająca, tutaj nakrętka, nakładka, guma mocująca, później znowu podkładka, no i później guma pod spodem, która tu nie dzieli między obudową silnika i całą obudową konstrukcją Frani, a na samym dole widzimy, że jest również tutaj śruba główna, która też ma tutaj podkładkę. I tak to wygląda w skrócie. Wcześniej Wam pokazałem jeszcze, jak nazywa się dokładnie ten kondensator, dokładne informacje, gdybyście, nie wiem, ewentualnie ktoś Wam po prostu we Frani wyrzucił ten kondensator, tutaj kombinowalibyście ręcznie napędzać przy starcie, więc na pewno Wam się to może przydać. I tutaj Wam pokażę dokładnie, jak to dokładnie ma wyglądać, jeśli chodzi o kolejność tych tutaj podkładek i gum mocujących. To jest bardzo istotne, bo później może być problem przy przykręcaniu i ta śruba od wewnątrz może Wam tu po prostu się nie spasować i będzie bardzo ciężko samemu tu sobie to ogarnąć. Też później będzie taki moment, że Wam się to po prostu nie będzie chciało go dokręcić, będzie się po prostu śruba przykręcała, a z drugiej strony po prostu nie mamy w ogóle miejsca na to, by w jakikolwiek sposób tam sobie przytrzymać. Więc tak to zróbcie, Wam za chwilę pokażę. Dokładnie Wam to pokażę na silniku.
No i mamy tutaj jeszcze pasek klinowy, który jest w bardzo prosty sposób wymienny. No i tutaj widzimy, pralka prania jest ocynkowana. No i widzimy nasz silnik. I teraz Wam dokładnie pokażę, jak to wygląda od strony mocującej ponownej, żebyście tutaj sobie nie pomylili i nie denerwowali się niepotrzebnie. Tu mamy nakładkę, widzicie, musimy ją położyć z tej strony, o właśnie z tej, żeby on nam się fajnie wpoiła w te wycięcie silnika. Następnie śruba, tutaj w nią wchodzi. Tak to wygląda. Później kładziemy sobie kondensator. Nie, teraz będzie kondensator chyba. Chyba się pomyliłem. Tak, pomyliłem się. Teraz będzie kondensator. A nad nim będzie właśnie cała ta guma izolująca kondensator od całej obudowy konstrukcji silnika. Później sobie nakładamy już na tą konstrukcję, na tą szynę tutaj blaszkę. Nad blaszkę nakładamy gumę kolejną. Później leci nakładka i na nakładkę, nakładka, nakładamy sobie tutaj nakrętkę 13 mm. I tak to wygląda. No to jest istotne, tak jak mówiłem, w dwóch przypadkach. W jednym takim, że tutaj może Wam śruba w ogóle nie przejść. Zwyczajnie Wam może nie przejść przez całe. I będzie problem, będziecie się po prostu męczyć, wkurzać niepotrzebnie. A dwa, i gdyby Wam w ogóle ewentualnie przeszła, to później po prostu nakrętka Wam się tak nie przykręci mocno, że to po prostu zwyczajnie będzie latać i pasek klinowy po prostu będzie Wam spadał. Więc zróbcie to w takiej kolejności, jak Wam pokazałem, wtedy będzie idealnie. Taka mała drobnostka, a naprawdę nieraz jest tak, że są rzeczy bardzo proste, a później męczymy się przez godzinami, a taka trudna rzecz jest dla nas bardzo łatwa. Czasem tak jest. No i teraz sobie zakładamy pasek klinowy, nawiernik i tutaj na silnik. Tutaj od razu, żeby nam tutaj nie kolidował, żebyśmy się tutaj później nie męczyli. O, właśnie już jest. I sobie napinamy pasek. Tak jak wspomniałem wcześniej na poradniku poprzednim, pasek nie może być tutaj zbyt mocno i nie może być zbyt luźno. Wiadomo, że z czym to się wiąże, jeśli będzie zbyt mocno, tutaj może Wam nawet nie startować. Jeśli Wam będzie startował, to z biegiem czasu raz może się zużyć po prostu bardzo szybko pasek, a dwa, jeśli chodzi o silnik, może po prostu się zwyczajnie przegrzewać, spalić czy coś w tym stylu. A jeśli będzie zbyt luźno, to wiadomo, że pasek może Wam po prostu spadać, no i będzie po praniu. I teraz jak już sobie ustawiliśmy, tak mniej więcej, tak jak być powinno, dokręcamy sobie tutaj nakrętki 13 mm. Teraz sobie podłączymy jeszcze kable, są bardzo tutaj istotne, żeby tutaj nie było żadnych problemów. U samej góry widzimy jest kolor czerwony, na samym dole kolor biały. I tutaj nieważne, który do którego, tylko ważne, żeby u góry był czerwony, a na dole biały w kondensatorze. I teraz mocujemy sobie kolejne wtyczki do silnika. W tym przypadku jest to bardzo proste, nie jak w innych silnikach, które musimy ucinać, tutaj sobie sklejać i tak dalej. Tutaj w pierwszym dajemy niebieski, później dajemy biały, a na końcu czerwony. Za chwilę Wam to pokażę bliżej, jak to dokładnie wygląda. Tak to wygląda, niebieski, biały do czarnego i czerwony do czerwonego. Tak w skrócie, a tutaj u góry czerwone, dwa białe. I to wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Hej!